Witam Was, moi drodzy, w czytaniu na 2024 rok. W tym roku chcę, żebyście mieli informację, którą możecie mieć z tyłu głowy, co jest najważniejsze w tym roku. I z taką intencją będę kładła karty. Każdy z Was otrzyma co najmniej jedną albo dwie, albo trzy nawet, co najmniej tyle kart, żebyście mieli to w pamięci, co jest takim clue, co jest takie kluczowe, najważniejsze w tym roku. I talii mam aż 13. Już chciałam sobie pożartować, że 13 jest dla wężownika. Oczywiście w astrologii niczym takim jak wężownik się nie zajmujemy, chyba że zajmujemy się dementowaniem istnienia wężownika jako elementu interpretacji astrologicznej, to tylko to. W związku z czym z 13 zostawimy 12 i którąś odłożę. No jest ciężko. Wiecie co, no jest na tyle ciężko, że jednak nie odłożę. Może być tak, moi drodzy, i to może być jakiś taki temat przewodni dla nas wszystkich, że będziemy chcieli jakiś jeden element usunąć i może się nam wydawać, że należy ten element usunąć z powodu jakiegoś, może z powodu jakiejś tradycji, czy z powodu jakiejś ustalonej struktury, czy ustalonego porządku, czy tego, jak to powinno wyglądać wedle tego, co jest w danym miejscu, w danej kulturze, w danym środowisku, etc. przyjęte, albo choćby w waszym postrzeganiu, ale ostatecznie stwierdzicie, że z jakiegoś względu ten dodatkowy element powinien zostać. I to jest taki temat przewodni na cały rok dla nas wszystkich, że coś może wyskoczyć poza strukturę i będziemy chcieli to usunąć poza ten porządek, to jednak niech zostanie. Czy się przyda, czy się nie przyda, zobaczymy, będzie wykorzystane, nie będzie wykorzystane, to się okaże i to w miarę niedługo. Także moi drodzy, nie czekając, nie zastanawiając się dużo dłużej, przechodzę do znaku barana, do fazy barana. Zobaczmy, co tam dla barana jest najważniejsze w 2024 roku. Myślę, że istotne jest to, żeby wam się nie sypało z rąk, więc jeżeli będziecie czuli, że coś może się wam wymsknąć z rąk, to zwolnijcie, bo to nie jest dobrze, jak się coś wymyka, a przynajmniej w tym roku 2024. To jest istotne dla was, moje drogie barany. I tak, w tym roku dla was, moi drodzy, ważne jest bardzo to, żebyście zwrócili uwagę na pewną postawę. Możliwe, że na samą osobę, ale na postawę tej osoby na pewno. Bądź na postawę jako taką. Czuję, że to może być trochę bardziej ogólne, ale może się objawić, że tak to powiem, w jednej konkretnej osobie lub kilku. Chodzi o pewne nieprawidłowości związane z postawą, którą moglibyśmy nazwać postawą pazia mieczy. Moi drodzy, uważajcie, żeby wam się język nie plątał, bo pazia mieczy może być tak, że ktoś chce powiedzieć coś szybko, ale troszeczkę mu się ten język plącze i za szybko to wszystko wychodzi albo wychodzi jakoś nie tak. Także uważajcie na komunikację i na słowa, ale raczej taką bardziej podstawową komunikację, może taką bardziej świeżą. Trochę tak, jakbyśmy mieli do czynienia z kimś młodziutkim
kto jakby nie wie do końca, jak się zabrać za takie jakby polowanie, ale polowanie słowne, jakbyśmy chcieli coś upolować za pomocą słów. Także możecie trafiać na kogoś, kto będzie chciał na przykład coś upolować. I to może być właśnie takie z wykorzystaniem czegoś werbalnego. I może to wyglądać bardzo łagodnie, ale de facto to jest jakiś rodzaj polowania. Więc uważajcie na przykład, żeby nie zostać upolowanymi, jeżeli nie chcecie. I żeby wasze polowanie nie było jakieś takie, no troszeczkę jakbyście jakbyście troszeczkę przesadzali z czymś, z zabawą może, jakby to, wiecie, bo na myśl przychodzą mi takie bawiące się kotki, które się troszeczkę tak drapią. I trzeba uważać, żeby przy tym drapaniu trochę sobie tak krzywdy nie zrobić, nawet jeżeli to wygląda bardzo łagodnie. Więc moi drodzy, żeby tak się nie upolować za bardzo, nie napolować i moi drodzy, uważajcie, żebyście nie wchodzili zbyt szybko w jakiś temat, w którym nie macie jeszcze za dużego doświadczenia. On wymaga jakiegoś takiego intelektualnego polowania też. Może być tak, że będziecie chcieli przyspieszyć, ale ostatecznie okaże się, że musicie zwolnić. Coś do tego bym chciała dołożyć. Czego to może jeszcze dotyczyć? Moje drogie barany, wiecie co? U was jest jedna karta. Czuję, że jedna karta ma być. I już. U was to dość prosto i szybko. O, tu. Zostawiam to tu na boku, żebyście mieli. Posłuchajcie jeszcze dla kogoś innego. Polecam. Teraz mamy byka. Co dla byka najważniejsze w 2024? Sprawy związane z odwróconą gwiazdą. Ktoś tu jest ni to schowany, ni to nie schowany. Jakby taka postawa pośrednia, moi drodzy. Jakby ktoś był jednocześnie na wejściu i na wyjściu, jednocześnie widziany i niewidziany. Jakby ktoś był w jakiejś świątyni i nie był w jakiejś świątyni. Jakby z tą świątynią coś się działo się coś nie tak. Ale jest w tym jakieś światło, jest w tym jakieś przesłanie, jest w tym jakiś obraz, jest w tym jakaś magia. Tylko coś tu się wykręciło, może to bardziej było, a teraz nie wiadomo, czy jest, czy będzie. Czy jest to tylko taka pieśń przeszłości? Może słyszycie jakąś pieśń, może jakaś piosenka będzie za wami długo chodziła, albo bardzo okaże się znacząca w waszym życiu. Może jakaś pieśń, która dotyczy właśnie przeszłości. Ale jest w tym światło. Moi drodzy, jest światło, jest możliwość uniesienia się dzięki temu. Pewien rodzaj uniesienia i pewnej takiej magiczności znajdziecie w 2024 roku, jeżeli będziecie chcieli. A nawet może być tak, że znajdziecie, jeżeli nie będziecie chcieli. Pytanie tylko, jak na to zareagujecie, bo karta jest odwrócona. Czy odrzucicie gwiazdę? Czy odrzucicie to, co świeci? Czy to zostało odrzucone i teraz wraca? Moi drodzy, chcę się czegoś dowiedzieć jeszcze odnośnie tejże gwiazdy i będzie to z tej samej talii. Sprawy dotyczą odwróconej dziesiątki kielichów.
którą ja często nazywam taką odwróconą rodziną, choć w tej talii akurat bardziej chodzi o partnerstwo, a rodzina jest gdzieś w tle. Nawet jeżeli jest ona bardzo szeroka i bogata, to gdzieś ona jest jakby rozproszona i z wielu elementów. Teraz przychodzi do mnie do głowy takie po prostu pojęcie nawet narodu, bo tak jakby taka była duża rodzina. Jakby coś wracało, jakby coś było w przeszłości, jakby coś było znowu z wami, ale jakby nie do końca. Jakby coś się wykręciło. I czuję teraz wyraźnie, że ci ludzie, którzy stanowili partnerstwo, albo nadal stanowią, tylko że ich partnerstwo dominuje teraz jakiś element związany z przeszłością. Ci ludzie mimo wszystko są w tym układzie jacyś mniej znaczący, mimo że wydają mi się więksi. Ale ważne są te wszystkie małe elementy, jakby wszyscy członkowie rodziny. Wiele podobnych osób, jakbyśmy wszyscy byli tego samego gatunku, czy tego samego rodzaju, albo tego samego gatunku, ale różnych rodzajów. Jakbyśmy mieli trochę inne kolory, może jakbyśmy mieli trochę inne kolory skóry na przykład, może jesteśmy trochę z innych krajów, może trochę z innych miast, może trochę z innych środowisk. Ale cały czas jesteśmy z tych samych. Ale ci sami nie są już tymi najważniejszymi. Źródło nie jest najważniejsze. Tylko ci, którzy znaleźli się w tym jeziorze, czy w tej rzece, które to źródło gdzieś zasila, może tej rzece bardziej, już to nie ma takiego dużego znaczenia, bo chodzi o to, że właściwie granice są iluzoryczne. Wydaje się, że jest granica, ale im bardziej będziecie się gdzieś próbowali zbliżyć do tej granicy, to tym bardziej nie będziecie mogli jej dosięgnąć. Ona będzie się przesuwała. Ale jeżeli będziecie płynąć wystarczająco długo, to może być tak, że znajdziecie coś. I teraz pytanie co? Ale prawda jest taka, że jeżeli jest jakiś rodzaj granicy, jeżeli można go znaleźć, to może on być tak daleko, że to nie ma dla was znaczenia, wy jakby tam nie dopłyniecie. I jest to związane właśnie z tą gwiazdą. To jest element gwiazdy. Element świata gwiazdy, to może być element myśli, to może być fragment tej pieśni. Czy tu jest jakaś idea, która błyszczała, była jak takie światełko? Moi drodzy, byki, to dla was. Bliźnięta. Co dla was, bliźnięta, najważniejsze w 2024 roku? Nie ma co cały czas czekać. Czy coś tutaj jeszcze wyrośnie z tego, co macie? Wygląda na to, że macie zgromadzone sporo i trzeba by było zakończyć w jakimś sensie oczekiwanie na to, że coś jeszcze się pomnoży z tego, co tutaj mamy. W 7
denarów często można zobaczyć człowieka, który stoi i jakby czeka, aż coś urośnie. Ale tutaj mamy człowieka, który nawet nie czeka, albo nie wiadomo na czym może, jakby to, co on tutaj ma, to nie jest coś, co może za bardzo urosnąć. Te jabłka są już dojrzałe, te owoce są już do jedzenia. Nie ma co zamykać oczu na to posiadanie. Coś z tym trzeba zrobić, jakoś trzeba z tym. Coś tutaj trzeba by było. Co? Moi drodzy, trzeba trochę zrobić miejsca na nowe, a to, co już gdzieś jest i zostało tak jakby zebrane, to powinno zostać przekształcone. Przekształcone, moi drodzy, i to przekształcone maksymalnie, jakbyście to wszystko kroili na różne kawałki, i to się może nawet wydawać dość brutalne i trochę dziwne, ale jest w jakimś sensie nieuchronne i jest koniecznością. Możecie mieć poczucie, że to jest jakby zakończenie wszystkiego. I jest w tym jakaś forma zakończenia. Ale potem przychodzi odrodzenie, nawet jeżeli możecie być w poczuciu, że jesteście na etapie jakiejś śmierci, to znaczy jakby przyszedł jakiś nieuchronny koniec i zostało nam tylko takie machanie rękami, i te ręce to nawet nie wiadomo, do czego są jakby przyczepione. Jakbyście zostali tak pokawałkowani. To pokawałkowanie jest tutaj obecne, więc to jest na pewno poważny temat. Moi drodzy, tu jest 13, to jest karta, która jest wielkim arkanem. W tle widzę walki. Widzę zajadłe walki. Tak czuję. Ale one potem zaczynają przypominać świętowanie. Więc jakby czasem te walki mogły się przerodzić w coś innego. Nawet jeżeli początkowo nie jest to coś, na co zwracacie uwagę, nie jest to pierwszy element, jest to gdzieś na trzecim planie, a tych planów tu jest wiele, jakby było wiele różnych planów u was. Co jest najpierw, co jest potem, co jest kolejne, co jest jeszcze dalej. Wszystkie te plany są istotne. I wszystkie te plany są elementem jakiegoś zakończenia związanego z sytuacją, gdzie to, co trzymacie, to, co macie przy sobie, już dojrzało i należałoby otworzyć oczy, a nie siedzieć z przymkniętymi oczami, bo to już nie jest czas, w którym powinniście czekać. To nie jest czas na oczekiwanie i przymykanie oczu. Moi drodzy, to dla bliźniąt. Lecimy dalej. Co mamy dla raka? Proszę bardzo, intuicyjnie od razu. Ta oto talia. Co dla raczka?
Najważniejsze w 2024 roku. Proszę bardzo. Magician, magik, czarownik. Czekajcie, żebyście wy to tak. O, zobaczcie. Moi drodzy, ktoś tu wskazuje do góry. Ktoś tu wskazuje na to, co ma przed sobą. Może wskazywać na księgę albo czytać nie patrząc. Może ktoś znać tak dobrze to, co czyta, że nie musi nawet patrzeć na słowa. I te swoje słowa kieruje jakby w górę. Jakby przenosi te słowa z dołu do góry. Z oparcia z ziemi prosto do nieba i wskazuje na niebo, pokazuje, co jest do góry, pokazuje, gdzie jest kierunek, pokazuje, że należy się wznosić, ale pokazuje też księżyc w pełni, emocje, uczucia. To jest ktoś, na którego patrzycie, na którego patrzymy i te uczucia są widoczne i może być dużo ich, może być cała pełnia. Ktoś taki jest, będzie ważny w całym 2024 roku. Może bliżej, bardziej pełni zwykle. To jest ktoś, kto może jednym palcem wskazywać, co jest najistotniejsze. Ale co jest najistotniejsze? Na co tu wskazujemy? Moi drodzy, ten magik, czarownik trochę, ale nie taki, który mami, tylko taki, który jest w stanie coś zrobić takiego, że wydaje się, jakby było czarami. Czasem jest coś takiego w tym, że jak nie znamy się na rzeczy, to niektóre, tak powiem, niektóre rzeczy zdają się mieć charakter magii. Jakbyśmy w jakimś czarodziejskim sposobem coś uzyskali. Ale jak wejdziemy w temat, to się okazuje, że to jest trochę jak czasem jak przepis kulinarny albo coś w tym rodzaju. Ktoś jest w stanie robić coś, co jest trochę jak magia, ale cały czas ma w sobie coś z prostoty. A co jest najważniejsze tu? Moi drodzy, dla was, raczki, jest 10 pentakli odwrócona. Rak wskazuje, albo ktoś rakowi wskazuje, albo jedno i drugie. Sprawy związane z materializmem w strukturze. I nie tylko materializmem. Moi drodzy, tu jest pokazane, że coś dorastało długo. Jest jakby wynikiem wielu lat. I gdzieś wam to przeszkadza. Gdzieś to przeszkadza, bo widzicie te nakładające się kręgi.
Widzicie, że jakby jedno z drugiego wyrasta, ale coś wyrosło nie tak. Coś wyrosło jakby do góry nogami. I komuś może wydaje się, że nad tym panuje i nad tym siedzi, ale tak jakby jest w jakiejś iluzji, bo jednak te kręgi, to wszystko panuje nad nim. I jest w tym pewien rodzaj materializmu, bo to są pentakle, to chodzi o materię, ale tu jest taki właśnie mniej sympatyczny element związany z materią, jakby nadmierna koncentracja na tym może być. Może być tak, że przez te wszystkie kręgi, które tu mamy, przez to wszystko, co tu możemy znaleźć, ci ludzie, ta rodzinka tutaj, ci ludzie stają się bardzo malutcy w tym wszystkim. Jakby prawie niezauważalni. Jakby prawie niezauważalni dla tego człowieka i dla innych. Gdzieś na tle jakiegoś zabudowania. I może być piękny ogród, może być bardzo ładnie, ale coś tu wymaga zmiany. I warto by było mieć jasność w tej materii, w materii związanej z całością. I to dla raków, raczki drogie. Teraz tak, mamy lewy i już mi coś tu wyskoczyło dla lwów. I czuję, że od razu powinnam wziąć jeszcze jedną kartę dla was do tego. I położymy ją z boczku. Lwy. Świat jest odwrócony. Moi drodzy, u was jest zwrócenie uwagi na to, że coś się zakręciło dla was w świecie. I możecie widzieć jakieś wykręcone obrazy, które mogą wydawać się być zbyt pokręcone, po prostu zbyt. Nawet nie będziecie do końca wiedzieli chwilami jakich słów użyć, żeby to określić. Także przyglądajcie się światu. Przyglądajcie się, co w nim widzicie, bo ten obraz może być trochę wykręcony. I przy tym spojrzeniu starajcie się zachować umiarkowanie, którego może wam na początku brakować, bo ktoś coś jakby rozsypuje, ale to jest jakby takie suche, jakby takie, z którego niewiele wyrośnie, albo to was nie wypełni. Coś jakby wam przesypywało się przez palce, trochę jakby część czasu gdzieś przesypywała się przez palce i wysypywała się z dłoni. Więc w drugiej połowie roku spróbujcie
odnaleźć równowagę, to znaczy najlepiej zacząć od razu, ale w drugiej połowie roku może Wam być łatwiej, żeby zwrócić się w drugą stronę, w kierunku większego umiarkowania w tym wszystkim, żeby naczynie, które macie, było wypełnione czymś innym, czymś, co nie będzie uciekało Wam przez palce, coś, co może być bardziej żywe, z braku lepszego określenia, bo to może być trudne do określenia. A w tym życiu będzie jakiś połysk. I tak naprawdę nie widać, żeby tu ktoś tracił, jakby coś niby wypływało z naczynia, ale cały czas w nim było. Jakbyście mieli taki róg z ambrozją. Jakby moglibyście trzymać coś, ja teraz czuję, jakbyście mogli trzymać coś, jakby było niewyczerpane. Jakby mogło się z tego wylewać, a jednocześnie pozostawało w środku. Uważajcie na te obrazy tu. Nawet możecie je trochę chcieć pozakrywać. Może nie chcecie, żeby wszystko było, nie chcecie na to do końca patrzeć, czy tego pokazywać, bo nie jesteście pewni, czy to w ogóle jest stosowne, czy w ogóle to jest potrzebne. W ogóle chcielibyście to gdzieś odłożyć, odrzucić. Istotne jest to przejście, tak, moi drodzy? I to będzie w 2024 dla Was. Teraz tak, panna. Panna. Coś mi się tu już pcha, ale to jeszcze nie wszystko, drogie panny. Niech będzie więcej. I dla Was będzie jeszcze więcej. O, i coś mi tu już wypadło. No tak, moi drodzy, moje kochane panny. Jak zwykle trzeba by się czymś zająć, bo tak bez niczego to nie. Macie aż 3 karty. I 2 karty macie odwrócone. A jedną macie tak z grubsza w pozycji prostej, ale to jest 5 buław, także różne rzeczy się tutaj kłócą i ścierają. Jakby różne głosy, albo różne części Was samych. Wbrew pozorom nie jesteśmy tacy jednolici i Was może to akurat nie dziwi, bo dostrzegacie wiele szczegółów. I właśnie te różne szczegóły gdzieś tu się próbują ścierać, nie chce się to wszystko połączyć ładnie, tak jakby Wam się palce mieszały po prostu, jakby Wam się to wszystko gdzieś tutaj ścierało. I te starcia są kluczowe w 2024 roku. Trzeba będzie jakoś pracować z tą energią, trzeba będzie próbować jakoś odnaleźć się w tych starciach. Może do końca nie być wiadomo, kto wygrywa, kto przegrywa, o co chodzi, kto jest kim,
to się może wydawać niby mniejsze, ale wy dostrzegacie szczegóły, z natury dostrzegacie je i będziecie widzieli wszystkie szczegóły, nawet jeżeli ktoś wam powie, że to nic. Różne takie drobne rzeczy gdzieś wam będą trochę kolidować i z tym trzeba będzie podziałać. Także spróbujcie zachować pewien rodzaj ostrożności, bo to będzie się gdzieś na siebie nachodzić i nie do końca zazębiać, może trochę skrzypieć, ale jakoś z tym musicie sobie dać radę. To tak czasem jest, że no wiadomo, nie jest tak, że wszystko by było super, jakby było idealnie, tak? No, nie jest tak prosto, więc będziecie mogli próbować troszeczkę, trochę tu, trochę tam. I może nie od razu za szybko, bo to tylko sprawi, że się możecie poobijać. Ktoś się może poobijać. Nie ma co szarżować. Nie ma co biec za szybko. Nie ma co dorzucać do tego za dużo słów. Ktoś pewnie to będzie robił i tak. Ale może wtedy spójrzcie na tę osobę z dystansem. Może ten ktoś chce się pokazać, zaprezentować, jakby był na jakimś wybiegu. Wszyscy patrzcie, jak ja umiem teraz ładnie mówić i jak potrafię komuś dogadać. Na przykład. I to tak jakby samo dogadanie dla dogadania i taki nawet ostry komentarz, ale czy on ma coś na celu? Nieszczególnie. No, gdzieś może wynikać z jakiegoś skłócenia. Ale czy on coś wnosi? Jedyne co wnosi, no to może wnosić to, że robi się jakoś tak ostro. Więc zauważcie, jeżeli wam coś takiego przyjdzie do głowy, by iść w ten sposób, bo bo to nic dobrego nie przynosi. Tylko ktoś jakby się pochwalił, że on jest taki, o proszę bardzo, jestem, tak, jak taka, kurczę, nie wiem, Ala Amazonka, powiedzmy, albo niekoniecznie to musi być kobieta, ale jestem taka. Także to może gdzieś być. Ktoś jakby biegnie i może próbować pokazać, jaką to ma moc i co może wyczarować, ale to nie jest tak, moi drodzy. Ktoś próbuje jakby dojść do jakiejś puenty może, ale czegoś tu brakuje. Niby się wydaje, że wszystko jest na tym stole, ale jednak to się wydaje i czuję, że brakuje w tym jakiegoś konkretu. Jakiejś wartości w tym brakuje. Uważajcie na takich magików, którzy nie będą przedstawiali autentycznej wartości. I mogą jakby gadać non-stop, kółko o tym samym, na okrągło w nieskończoność. Tu nie ma nic nowego, nic odkrywczego, nic, co poprawi sytuację. Uważajcie na takie podejście. Uważajcie na tych magików. Jeżeli byście zauważyli, że wy zaczynacie przyjmować taką postawę, to trzeba by było może troszeczkę odsunąć się, jakby spojrzeć na siebie jakby z dystansu. Ale jednak z tego wszystkiego czuję, że najistotniejsze jest właśnie to, co jest takie najbardziej malutkie i zagmatwane. Te wszystkie spięcia gdzieś tutaj, te wszystkie starcia, które gdzieś u was są i nie chcą być niezauważone. Moi drodzy, czas na wagę.
To dla wagi najważniejsze w 2024 roku. Proszę. Przyznam, że trochę się obawiałam, bo ta karta jest akurat pozbawiona tego elementu, albo prawie pozbawiona, ale w tej talii są same czaszeczki. Myślę sobie, no, to jest taki element dla wagi, bardziej dla skorpiona, byśmy powiedzieli. Więc może gdzieś coś, taki skorpioniczny element gdzieś będzie się wam przejawiał bardziej w życiu w 2024 roku. Nawet jeżeli on nie będzie na początku zauważalny, jakby gdzieś w tle, tu jest taka czaszeczka, jakby gdzieś coś w tle było takiego intensywniejszego, może trochę bardziej mrocznego. Jakbyśmy mieli jakiś taki nieco bardziej mroczny las. Jakbyśmy mieli jakąś taką przestrzeń, w której robi się trochę groźnie. Nawet jeżeli nie widać tego zagrożenia początkowo, ale spokojnie. Możecie podejść do tego ze spokojem, z równowagą. I będziecie mogli zawalczyć w taki sposób, że w ogóle nie będzie widać tej walki. No to jest 7 buław. Tu próbuje się dopatrzeć, ale nic nie widać. A ja to często widzę jakiegoś takiego duchowego wojownika. I to dla mnie jest taka karta duchowego wojownika, więc jakby ten duch gdzieś po prostu był tu. I nie był może nawet w konkretnej osobie, a jeżeli jest, to jakby on tak się roztapiał w tej przestrzeni. Więc jest u was element walki duchowej, która może nie być widoczna. Jakby u was gdzieś w środku była potrzeba, byście byli silni duchem w 2024 i możecie tego ducha gdzieś dostrzec. Nawet jeżeli przy pierwszym, drugim czy trzecim spojrzeniu nie będziecie czegoś widzieć, to jeszcze nie znaczy, że tego nie dostrzeżecie, że nie można tego dostrzec. Jest wielu takich, którzy tego nie dostrzegą, czuję. Ale wy, jak macie księżyc, ascendent albo słońce w wadze, no to sądzę, że prędzej czy później zobaczycie, że coś tu jest, coś w tym jest. I czuję, że tyle wystarczy. To jest najważniejsze. Moje drogie wagi. Skorpiony. Już zostaliście wspomnieni przeze mnie. I tak zastanawiam się, czy wam z tej samej talii czegoś nie dorzucić. I chyba to zaraz zrobię, ale trzeba to wszystko potasować. Najpierw z tej coś dla was. Ale z tej również. Zobaczmy, co tam dla was. O! Proszę bardzo. Moi drodzy, o ile mieliśmy w pannie tutaj tę księżniczkę mieczy w pozycji odwróconej, to u was jest w pozycji prostej. I odwrócony as kielichu. Ktoś tu może biec ze słowami, ale te słowa mogą być jakby niesione jakby
prawie wiatr, jakby silny, ale jakiś harmonijny wiatr niósł wasze słowa. Jakby to gdzieś leciało w świat w odpowiednim kierunku. Także możecie się wyrażać i u was może być to dość ostre. I moi drodzy, jest tutaj to ostrze. Zasadniczo możecie wsadzać tę szpilę. I ktoś taki, kto taką szpilę jest w stanie wsadzić, to potrafi trafić w jeden punkt bardzo trafnie, tak jakby precyzyjnie, w samą głębię, jak strzykawka na przykład. Możecie to zrobić. W każdym razie możecie w taki sposób się wypowiadać albo kogoś takiego spotkać. Kto będzie szedł z tym, kto będzie zmierzał, kto będzie miał oparcie, będzie jakby leciał z tym wszystkim. Leciał, ale właściwie nie z tym wszystkim, jakby z jednym leciał. Jakby chodziło zwykle o jakąś jedną ideę, jedną myśl, jeden temat. Nie zawsze jest tak, że ta szpila jakby zostanie wsadzona, ale w każdym momencie jest tu ktoś gotowy, żeby zadziałać. Ten ktoś zmierza do spraw związanych z odwróconą ideą miłości. Jakby było widać zęby, ale nie było komuś do śmiechu. Jakby ten temat ulatywał z głowy, ale to ulatywanie go z głowy pokazywało, że gdzieś zaczynają się wokół tej głowy gromadzić ciemne chmury. Więc możecie spróbować zwrócić uwagę na coś delikatnego, co cały czas jest wam tu, jest tu przy waszej głowie. Co może jest trochę niewyraźne, co może trochę trudno jest dostrzec, coś tu cały czas jest, jak taka delikatna ważka, która przycupnęła. Przycupnęła, mimo że leje, mimo że jest pochmurno, mimo że staw wygląda na ciemny, że jeżeli nawet jest dzień, to wygląda jakby była noc. Moi drodzy, ale ta ważka cały czas tu jest. Nawet jak są ciemne chmury. Zwróćcie uwagę na tę ważkę. Ktoś tu zmierza do tego tematu. Przemat. Temat przewodni. Nie ironizujcie. Teraz tak, mamy strzelca. A ja potrzebuję chwili przerwy i myślę, że wy, strzelce, też będziecie potrzebowali chwili przerwy. Strzelce, coś mi się tu dla was już wyjęło. I jest to księżyc. Moi drodzy, w tym księżycu jesteście na ścieżce, która wydaje się być taką ścieżką magiczną. W jakim sensie?
Mm? W jakim sensie na przykład może być to ścieżka magiczna? W jakim? No jesteście trochę jakby w lesie, ale nawet jak to jest taki las, jakby to był sen, o jakie przyjemnie ciepłe te karty, to, to wy czujecie się tam dobrze, tak właśnie jakby było wam ciepło i przyjemnie. To może być taka ścieżka, na której nie musicie dbać o opiekę związaną z działaniem, gdzie niekoniecznie ktoś musi przy was siedzieć. Niekoniecznie musi ktoś doglądać tego, co robicie. Na tej ścieżce. To może być taka ścieżka, na której właśnie porzucacie jakiś rodzaj sprawowania władzy. Ale jaka to może być? O, jeszcze ta ścieżka. No proszę, to chciał wyskoczyć, wyskoczył. Z powrotem nasz paź mieczy, ale tak jakby jest ta wersja teraz taka niejednoznaczna. Trochę dobrze, trochę źle, może trochę tak, tak jakby w połowie dobrze, trochę w połowie nie do końca z tymi wypowiedziami. Jakby znowu coś przeszkadzało w wypowiedzi. I trochę może było tego za mało, trochę za dużo, może trochę patrzymy ze zdziwieniem. Trochę słusznie, trochę nie na tej ścieżce. Trochę to skomentujemy, trochę nie. I tak sobie jesteśmy na tym naszym szlaku, który w ogóle jak szlak nie wygląda. Nie wygląda, jakby to była jakaś droga. Mogą być wokół was jakieś jakby magiczne rośliny, jakby jakieś grzyby. Kto wie, może postanowicie gdzieś prowadzić do swojego życia jakieś takie grzyby, których nie wszyscy używają. Ale dla was to absolutnie normalne, że grzyby są i one jakby rozświetlają tę przestrzeń, może z jakiejś innej szerokości geograficznej. Zobaczymy, zobaczycie. Ja poobserwuję. Wy też możecie obserwować i możecie patrzeć na różne maski. Szczególnie na czyjąś maskę albo na jedną maskę, jeden rodzaj maski. Maska, która została zdjęta. Albo wyście ją zdjęli, albo ktoś ją zdjął i w tym momencie oglądacie samą maskę. Samą jakąś fasadę, samą twarz, która wyglądała zawsze tak samo i przedstawiała te same emocje. To jest drobny element, ale on tu jest. Nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że tak. A jak nie, to ja wam mówię. I ktoś wam tę maskę może podać albo spoglądać na nią również. Pokazać wam. Wy możecie spoglądać. Gdzie jest maska? Gdzie była iluzoryczna, taka sama twarz? Ale tylko maska. Tylko maska. Nie można mieć cały czas tego samego wyrazu twarzy. To jest niemożliwe. Teraz do mnie brutalnie przychodzi do mnie taka myśl, że właściwie to wyraz twarzy ten sam cały czas może być tylko ktoś, kto jest martwy. Więc czy to jest taka twarz już nieruchoma? Czy ktoś w jakimś sensie zamarł w jakimś sensie? I wy teraz patrzycie na tę twarz, ale człowiek żywy nie ma
jednej niezmiennej twarzy. Ona się jakoś tam zmienia. Niezależnie, czy widać po nas upływ czasu, czy nie, to ta maska jest tylko maską. Tylko maską. To jest tylko maska. To nawet nie ma człowieka za tą maską. Jest tylko jakby dłoń. Coś jeszcze odnośnie tej drogi? No, moi drodzy, na tej drodze, serce kochane, macie wyjątkowo sporo kart w porównaniu do innych znaków. Na tej ścieżce mogą się zdarzać różne walki, które będą w niejasnej przestrzeni i ich ostrość może nie być dostrzegalna, bo będzie się to wydawało takie rozmyte i właśnie jakieś takie baśniowe, takie jakieś niedookreślone, niewyraźne. Nie wiadomo, kto w nich uczestniczy, a kto nie. Gdzieś tu przy waszej drodze możecie się tego spodziewać. Jakby gdzieś był dym. Czasem mówimy, że jest jakiś dym. Tak? Czasem dosłownie może być dym, coś się pali, zostaje ten dym, gdzieś go widać. Ale tutaj jakby gdzieś w oddali właśnie był dym, jakby gdzieś było jakieś starcie i jakby niósł to wiatr, jakby przychodziły do was informacje, ale one mogą być niejawne, one mogą się wzajemnie ze sobą kłócić i to może dawać niejasny obraz, dlatego istotne jest, żeby gdzieś was poprowadziła jednak intuicja i uczucia i coś wyższego, coś, co jest nad wami. Tutaj jest księżyc. Żebyście mieli świadomość tego, co jest jakby wyżej. Ponad to wszystko. Moi drodzy. Teraz oto koziorożec. Koziorożce, co dla was najistotniejsze? Możecie się zastanawiać, czy ujęliście wszystko, co było potrzebne, czy wszystkie materiały macie. No proszę, o tej przerwie to nam się karty sypią równo, powiedzmy. Żeby wam się coś nie posypało, uważajcie. No i wam się tutaj teraz jakby taka struktura ułożyła. Taka wieża, jakby z cegiełek. I jest to takie, jak to się mówi, na dwoje babka wróży. Trochę dobrze, trochę źle. Uważajcie na te elementy, bo tak. Zaczyna się u podstaw, gdzieś przy fundamencie, jakieś kłótnie. Były, nie były, są, nie ma. Starcia, uderzenia, ktoś przegrał, ktoś zwyciężył. Trochę takie pyrrusowe zwycięstwo, ale nie do końca. To w 2024 gdzieś się będzie przejawiało jako podstawa jakieś takie ostre cięcia. I na to dalej patrzymy potem, co kto zrobił, kto co pokazywał, kto co może zrobić, czego może nie zrobić, co tylko twierdzi, że potrafi, co naprawdę potrafi, czego nie potrafi, czy ma wszystkie narzędzia, czy nie ma wszystkich, czy może pokazać to, co może zrobić, czy faktycznie to zrobi, czy nie zrobi. No i wskazuje i patrzy na to ktoś, kto chciałby zadziałać konkretnie, no, trochę kieruje się w tę stronę, żeby działać, ale czy się udaje? Trochę czuje, że spogląda z pewnym dystansem na to, z pewnym takim powątpiewaniem i z pewną rezerwą. Czy słusznie? Może trochę za wolno, trochę może jednak za wolno, a z tyłu głowy i nad tym wszystkim jest ktoś, kto ma sporo emocji w sobie, ale trochę może za długo siedzi w szlafroku
ale tylko trochę za długo, bo zasadniczo postawa jest całkiem przyzwoita. I może trzeba by było trochę częściej wychodzić z tej przestrzeni, z tej pozycji i trochę po prostu wstać i iść, a nie tylko zatapiać się w tej sferze emocjonalnej. Trochę tak, trochę nie, więc widzę, że macie jakby taką całą strukturę w 2024, która wydaje się mniej więcej jednocześnie występować. Może się trochę przełączać z miejsca na miejsce, gdzieś to tak przeskakuje. Niektóre rzeczy są blisko siebie, inne wydają się być bardziej oddalone. Dla Was widzę 2024 składa się z różnych cegiełek. Zwracajcie uwagę na te cegiełki, jak one na siebie wpływają wzajemnie, jak to się zazębia. Teraz mamy tak. Mamy wodnika. I już powoli zbliżamy się do końca. Ale jeszcze nie. Może się wydawać, że się zbliżacie do końca wodniki, ale jeszcze nie. Jeszcze nie. I jest to oczywiste i zawsze tak to jest, że trochę trzeba poczekać na jakiś etap, ale to jeszcze nie jest koniec. Możecie troszkę na tym etapie odpocząć i przyjrzeć się bliskim, którzy wydają się tacy malutcy, ale tacy bliscy jednocześnie. W 2024 możecie się zatrzymać. Możecie się ułożyć i patrzeć na to, co małe i żywe. I to małe i żywe wypuszcza do świata. Jakby czyjaś dobra interakcja, jakby małe gesty, jakby osoby, które wydają się mieć niewielki wpływ, potrafiły unieść do góry coś o wiele większego od siebie. I możecie być tu, możecie być wśród tych mniejszych, a możecie patrzeć na to z zewnątrz, jakbyście byli trochę więksi, a może i ktoś patrzeć na was, a może być i to, i to. Możecie spojrzeć na tę małość, ale to nie jest jakaś negatywna małość, to jest pozytywna małość, jakby powiedzieć, małe jest piękne. Tutaj małe jest zdecydowanie piękne. I to jest dla Was, wodniki, najważniejsze w 2024 roku. I już. I rybki. Rybki drogie. Dla Was. Dla Was, moje drogie rybki, co jest, ojejku, najważniejsze w 2024 roku? Tutaj. To się nie chce jakby odsłonić na początku. Jakby chce się odsłonić i nie chce się odsłonić. I to znowu mamy nasz księżyc. Ale za chwileczkę. 7 pentakli. No, wy możecie poczekać troszkę, aż coś jeszcze dojrzeje. Nawet jeżeli wiele już dojrzało, możecie już powoli zbierać owoce. Ale jeszcze nie wszystkie. I powoli, bo do wszystkiego możecie nie móc dosięgnąć, ale to nie szkodzi, bo i tak możecie mieć pełen kosz.
Nie skupiajcie się na tym, czym macie się okryć, co ma was jakby z zewnątrz uchronić. Możecie skupić się na tych podstawowych potrzebach, takich jeszcze bardziej podstawowych niż okrycie. Jakbyście byli w takim miejscu, w którym nie musicie się za bardzo okrywać, po prostu musicie jakby się nakarmić. Potrzebujecie pożywienia wewnętrznego, potrzebujecie coś, co możecie jakby przyswoić, a nie coś, co jakby z zewnątrz was okrywa. Wy możecie być odsłonięci. Mm? I możecie przyglądać się tym owocom, możecie przyglądać temu, co wyrosło. I nawet nie musicie tego zbierać. Możecie mieć poczucie, że to, na co patrzycie, chodzi z wami w interakcji, jakby łączy się gdzieś tak, splata. Bardzo delikatnie. Jakbyście splatali się z tym, co możecie dostrzec, na co spoglądacie. I było wam to bliskie, jakbyście z czułością na to spoglądali i dotykali tego z czułością, a to dotykało z czułością was. I tego jest sporo. Nie wszystko możecie złapać. Może byście dali radę, gdybyście znaleźli jakieś drabiny, ale czy jest tu coś takiego i czy to jest naprawdę potrzebne? Wy macie już pełen koszyk i możecie się przyglądać temu, co jest przed wami. To jest piękna karta. Obok. Słońce gdzieś tutaj nachodzi na siebie z księżycem. Jakbyście mogli mieć troszeczkę problem z cyklem dobowym. A przynajmniej sporo z was może. Karty są odwrócone, jakby nie było wiadomo, co jest ważniejsze, dzień czy noc, kiedy jest dzień, kiedy jest noc. I trochę wam to nie pasuje, a to są ważne elementy i jeżeli wy nie wiecie, gdzie jest wasz księżyc na przykład, czy nie, szczególnie wasz księżyc, to może warto by było dowiedzieć się tego, jeżeli jest to możliwe. Znaczy, to zwykle jest, albo można przynajmniej dojść do tego, że będzie to jeden z dwóch znaków. Mm, Bo coś tutaj jakby nie grało między waszą świadomą i nieświadomą stroną. Jakbyście mieli przez to gdzieś problem na waszej ścieżce i problem z odczuwaniem po prostu radości z życia. I trzeba by było spróbować to trochę odwrócić. Bo część z was może być zagubiona na tej ścieżce, a część z was może jakby krzywo patrzeć na słońce, krzywo patrzeć na to, że jest światło. Jakby byście mieli coś z oczami, ze źrenicami, jakby to przynajmniej jedno oko, jakby coś się z nim działo. Ale może i z drugim, jakby dwa światła, prawe i lewe oko. W astrologii nazywamy Słońce i Księżyc światłami, mimo że oczywiście wiemy, że to Księżyc odbija Słońce, znaczy odbija światło Słońca. Kto tu odbija czyje światło? Może jest jakiś problem, żeby znaleźć światło, które sprawi, że będziecie wy mogli też trochę świecić, albo jakaś inna strona was może mogła świecić. Tu są dwa podstawowe elementy. Co się dzieje w nocy, co się dzieje w dzień, moi drodzy? Zwróćcie uwagę na energię, na świadomość i na nieświadomość, na taką uczuciowość i na taką jasność. Trochę co widzę, co czuję, teraz tak to do mnie przychodzi, mimo że mogłoby inaczej przecież.
Bo gdzieś tu w tej świadomości robi się jakaś zawierucha, a w nieświadomości trzeba uważać, żeby coś wam nie zatruwało troszkę głowy, albo po prostu nie dotruwało czegoś na tej ścieżce, jakbyście mieli do czynienia z czymś, co jest niestrawne, a może nawet być toksyczne. Także uważajcie. Tu macie sprawy, żeby się nimi zająć. W 2024 roku to są bardzo ważne sprawy. Na cały rok to jest istotne, tak? Także moi drodzy, Słońce i Księżyc dla was. Widzicie, nawet trudno je mi naświetlić. Jakby wasza świadoma i nieświadoma strona nie chciały z sobą współpracować, ale jest 7 pentakli. 7 pentakli łatwiej idzie naświetlić, tak powiem. Choć nie musicie szczególnie iść gdzieś. Jakbyście mogli po prostu gdzieś w wyobraźni zobaczyć te owoce. Gdzieś jest ten obraz. Może jakiś obraz będzie dla was szczególnie ważny. Moi drodzy, 2024 rok. Wszystkiego dobrego wam życzę i zapraszam do słuchania i oglądania, polubiania, dzielenia się treścią. Nazywam się Izabela Kiełbowska. Dziękuję. Oglądajcie też inne nagrania. Są już nagrania na zimę, na całą zimę. Hej, cześć, pa.